różnicy. Hejka, witajcie w najnowszym vlogu na moim kanale. Jak widzicie, ja już jestem gotowa po to, żeby wyjść na koreańskie wesele. Co prawda jeszcze trochę czasu zostało. Niestety mój mąż mi źle mnie poinformował i powiedział, że zaczyna się tam o 1:00, a tak naprawdę zaczyna się o 2:30, więc kicha, jestem już gotowa. Mam nadzieję, że makijaż wytrzyma. Tak jak Wam ostatnio pokazywałam w weekly vlogu, ten kusion z Hinsa mam na sobie. Myślę, że tak źle nie wygląda i też jak w ostatnim vlogu pokazałam Wam, ubieram się na czarno, to tak właśnie się ubrałam. Co prawda zaczyna padać, a ja prawdopodobnie będę jechała na wesele autobusem, więc mam nadzieję, że nie zmoknę, a włosy, tak jak mi doradziłyście, żeby je troszeczkę zakręcić, to je zakręciłam, ale mam nadzieję, że wytrzymają. Jak nie, no to będę wyglądała trochę jak zmokła kura. Jak to czasami bywa. Chce się dobrze, a wychodzi jak wychodzi. Dobra, do tego mam jeszcze torebkę, to może Wam pokażę właśnie. Tą chyba też pokazywałam, nie jest zbytnio pojemna, ale powinno starczyć. Zamknę ją. No, dalej, kobito, zamykaj się. I pokażę Wam może w całości, jak to wygląda. I nic nie widać, oczywiście, że nic nie widać. I właśnie w kamerach jest to najgorsze, że nie zawsze możemy postawić tą kamerę gdzie chcemy, ale wygląda w taki sposób. Myślę, że spoczko. Dajcie znać, a raczej już dawałyście znać, że niektórym się podoba, niektórym nie, ale taka fajna, klasyczna stylizacja mi się podoba. Tu mam jeszcze taki wisioreczek, sobie podwiesiłam, o, perełki. Zrobiłam sobie nowe pazurki, patrzcie, takie czerwone, też z lakierem z Daiso, dlatego też troszkę dałam na usta czerwieni, takiej przełamanej czerwieni i myślę, że wygląda to wszystko spoko. Mój mąż już pojechał z Eliaszem po teściową, jeszcze zajadą tutaj, jako że mają czas i wtedy może wypijemy kawę razem i się wybierzemy na to wesele. Jestem ciekawa, jak to będzie wszystko wyglądać. Mam nadzieję, że będę mogła Wam trochę nagrać i potem dać znać, jak takie wesele w Korei wygląda i co o nim myślę. Zrobimy sobie weekendowy vlog, co Wy na to? Myślę, że będzie fajnie.
Mamy już drugi dzień, ja się ogarnęłam trochę, zrobiłam sobie włosy, spojrzałam, czy na tak krótkie mogę zaczepić. Nie wiem, czy coś wyjdzie, bo świeżo umyte są te włosy i do tego jeszcze, słuchajcie, były lekko mokre, więc to może być powód, dlaczego może te włosy mi nie wyjdą. Zobaczymy, będą tak długo, jak nie przyjedzie moja rodzina, czyli mój mąż razem z teściową i nie synową. Nie wiem, jak to się nazywa. Z siostrą mojego męża, dlatego że pojechali do kościoła, a my zostaliśmy z Eliaszem. Ja nie chodzę tutaj do kościoła, więc stwierdziłam, że nie pójdę i Eliasz też nie. I dlatego też zostałam, posprzątam trochę mieszkanie, ogarnę, bo zrobił się bałagan po śniadaniu i wtedy będziemy pewnie jechali gdzieś na lunch. Muszę jeszcze później makijaż zrobić, ale to nic wielkiego. Troszkę mnie wysypało tu, niestety. Znowu. Nie wiem, co się dzieje. Czasami jest bardzo dobrze, czasami jest bardzo źle. To chyba zależy po prostu od dnia i jak dzień właśnie mijał, czy cały dzień nosiłam makijaż, czy nie. A wczoraj dopiero o 9 wróciliśmy. Nie nagrywałam za dużo. Tyle, ile nagrałam na weselu, to wam pokazałam, ale później za to powiem wam, jak było, jak to wszystko przebiegło i ogólnie moją reakcję na ten ślub, bo było ciekawie, ale to zostańcie ze mną do końca, jeszcze mamy cały pełny dzień razem. Jesteśmy teraz w Yansan. Yansan jest właśnie popularne od kwiatów mechła, od takiego właśnie sadu drzew morelowych, które kwitną właśnie troszkę wcześniej niż wiśnie i obok jedzie pociąg. Ja już nieraz myślałam o tym, żeby tutaj wpaść i mój mąż mnie zaskoczył, żeby dzisiaj przyjechać. No co prawda nie wszystkie jeszcze zakwitnęły i jeszcze trochę czasu potrzebują. Myślę, że gdzieś tak za tydzień już powinny być gotowe na to, żeby był taki całkowity rozkwit. Te kwiaty się troszeczkę różnią właśnie tym od wiśni, że są jednak takie gęstsze, bardziej wyglądają jak popcorn i mają różne kolory, jak widzicie. Na przykład możecie znaleźć takie bardzo mocno różowe kwiaty, ale też białe, są też inne kolory, z tego co kojarzę nawet żółte. Jest jeszcze jedno miejsce bardzo popularne, my tam kiedyś byliśmy właśnie na świątyni, bardzo starej świątyni, którą możecie kojarzyć z innego mojego vlogu, ale tutaj właśnie widać, że też pięknie wygląda. Jest bardzo popularne jedno zdjęcie z tego miejsca, gdzie przyjeżdża właśnie KTX i dookoła są te ładnie rozkwitnięte kwiaty. Dzisiaj pada, więc ludzi jest, co prawda myśleliśmy, że będzie mniej, dlatego że pada, ale jednak przyjechało tutaj sporo ludzi. My się rozglądamy. Tutaj panowie w ogóle sprzedają pageant z Minari. Minari to jest ogólnie też bardzo popularna roślina jadana tutaj w Korei, ale słuchajcie, tutaj nawet jest festiwal Minari. Minari Festiwal, w którym się jada Minari razem z samgyeopsalem, więc to też jest jakaś taka dodatkowa opcja, żeby zwiedzić to miejsce właśnie po to, żeby zobaczyć kwitnące kwiaty, ale też na przykład zjeść Minari razem z samgyeopsalem, albo tak jak tutaj serwują razem z pajeon, siedząc na tych słodkich, fajnych krzesełkach. Ja już wam pokazuję właśnie tych fajnych krzesełkach. To są takie typowe... O, jedzie pociąg! Elia, pociąg! Elia, luego. Jest. No i złapaliśmy też pociąg jadący, bardzo fajnie, super, ja się bardzo cieszę i właśnie ludzie siadają, jedzą pajeon, piją i spędzają razem
miłoczaste siedzenia, to są bardzo popularne w ogóle w Korei siedzenia, na przykład na street foodzie. Dużo osób właśnie w taki sposób jada tutaj street food, siadając na tych czerwonych, niebieskich krzesełkach. Dobra, my jeszcze sobie tutaj pooglądamy i pewnie będziemy rozglądać się nad innymi atrakcjami. Oil jest? Ale dają muzykę. Mój mąż poszedł po Eliasza, po teściową i będziemy już wracać z takiego festiwalu tutaj. Byliśmy po samochód, oni czekali na nas na kawie, dlatego że tam jest za daleko, żeby nasza teściowa, moja teściowa szła bardzo wysoko i długo. Dlatego czekamy, za chwilę wsiądą i jedziemy do restauracji, zjemy coś i potem odwieziemy ich na autobus, bo raczej przyjechali tutaj autobusem. Myślałam, że pociągiem, ale jednak autobusem chyba lepiej po prostu. W ogóle patrzę, tutaj jest sęk dalgi i się zapytałam męża, co to znaczy sęk, i to znaczy, że to jest tylko dalgi, czyli tylko truskawka. Na przykład nie dodawany jest tam cukier, czy na przykład nie dodawane są jakieś dodatki, albo powder, czyli jakiś proszek właśnie truskawkowy, żeby wzmocnić smak, a jest tylko i wyłącznie truskawka, więc fajne. W ogóle tu jest bardzo dużo stoisk z truskawkami, więc widać, że to też jest nie tylko popularne przez ten morele, drzewa morelowe kwitnące, także przez truskawki, a także i minari, więc naprawdę jest tego tutaj sporo. Ciekawe miejsce. My w ogóle mamy w planie tutaj wrócić. Jeszcze Klaudia o tym nic nie wie, bo w przyszłym tygodniu będzie Klaudia i pomyśleliśmy, że przyjedziemy właśnie tutaj, ale pociągiem. Z rana spędzimy cały dzień w tym miejscu, więc skosztujemy i truskawek, i kwiatków, i minari, więc naprawdę będzie cały dzień atrakcji. Co prawda to miejsce nie wygląda aż tak na dzień atrakcji, ale pomyślałam, że moglibyśmy rodzinnie też zrobić na przykład piknik tu, więc myślę, że fajna inicjatywa. 앞에서 좌회전입니다. Ja już jestem po koreańskim ślubie i może porozmawiajmy o różnicach pomiędzy polskim ślubem a tym koreańskim oraz o moich wrażeniach. Pierwsze taka zauważalna różnica, która się rzuca, to na pewno miejsce, w którym odbywa się ślub, a odbywa się on w wedding hallach. Wedding hall oczywiście mogą się także różnić od siebie. Ja na przykład byłam tym razem w wedding hallu, który znajdował się w kompleksie mieszkaniowym. Były wyznaczone 2 piętra, na którym pierwszym piętrze była restauracja, a na drugim piętrze były sale ślubne. Jeszcze tak dla informacji, to oczywiście większość koreańskich ślubów odbywa się w wedding hallach, ale nie wszystkie. Czasami są to osobne salki, wynajmowane domki albo na zewnątrz w jakichś parkach, ale to jednak jest mniejszość, większość to jednak są wedding halle. I zaczynając od kolejnej różnicy i takiej, myślę, kontrowersyjnej różnicy, to tych sal w wedding hallu były aż 3 i w tym samym czasie te 3 śluby się odbywały. Na zewnątrz była mała salka, gdzie panie młode mogły się przygotować, mogły porozmawiać z najbliższymi oraz zrobić sobie pamiątkowe zdjęcia. Przed
samą salą ślubną był stolik, gdzie my jako goście mogliśmy wypisać swoje koperty, włożyć tam pieniądze i dać to osobom siedzącym przy tym stole. Były to osoby wyznaczone przez parę młodą, które zbierały te pieniądze, wpisywały na listę oraz wpisywały, jaką kwotę dostała para młoda od tych osób. Więc to jest bardzo kontrowersyjne i bardzo takie nietypowe w porównaniu do polskich wesel. Dla mnie to był duży szok, aż byłam pod wrażeniem. W tym samym momencie, także jak już daliśmy te pieniądze, to otrzymaliśmy kupony do restauracji, która znajdowała się piętro niżej. Tak jak wspomniałam wcześniej, w tym waiting hallu były 3 sale. Ta, która my znajdowaliśmy, to była troszkę z tych mniejszych sal. Była cała czarna, taka w stylu glamour z srebrnymi i białymi akcentami. Była też sala troszkę większa, cała przeszklona, tak zwana garden, bo było bardzo dużo kwiatów, była w takiej jasnej bardzo kolorystyce, więc było można jeszcze wybrać salę. Teraz może przejdźmy do samej ceremonii. Przed salą stała już pani młoda przygotowana do wejścia razem ze swoim tatą, a po wejściu był na środku ustawiony podest i ten podest był taką granicą, dlatego że po lewej stronie znajdowała się rodzina i przyjaciele pani młodej, a po prawej pana młodego. Były stoliki okrągłe, niestety dla wszystkich miejsca nie starczyło, dlatego że przy stolikach siedziała rodzina, najbliższa rodzina pary młodej, a z tyłu byli przyjaciele oraz znajomi z pracy. Ogólnie na tych stolikach także dostaliśmy nietypowe ulotki. W tych ulotkach była cała informacja czasowa o przebiegu ceremonii, co też jest takie nietypowe, bo raczej w Polsce się z tym nigdy nie miałam okazji spotkać i jak ceremonia się zaczęła, to po kolei wchodziły po tym podejście mamy pary młodej, później pan młody, który po środku się zatrzymał i przywitał się z wszystkimi gośćmi i na sam koniec wyszła pani młoda razem ze swoim tatą. Z takich nietypowych rzeczy to my na początku odśpiewaliśmy pieśń kościelną, dlatego że ten ślub nietypowo właśnie był ślubem chrześcijańskim, prawdopodobnie prawosławnym, ale tutaj nie jestem 100% pewna. Czemu to jest takie nietypowe? Dlatego że większość Koreańczyków raczej bierze śluby ateistyczne i rolę priest, czyli można by przetłumaczyć na polskie ksiądz, rolę tego księdza brał DJ, który był najczęściej bliską osobą z rodziny albo przyjacielem właśnie pary młodej. I jak odśpiewaliśmy tą pieśń, to wtedy ksiądz miał kazanie i po tym kazaniu, co było właśnie nietypowe, także był występ pana młodego, co nie jest spotykane właśnie na przykład w Polsce, raczej nie kojarzę, żeby taka sytuacja była, ale w Korei to jest bardzo popularne, że pan młody albo ktoś najbliższy, jeżeli pan młody nie ma się co pochwalić talentem muzycznym, to na przykład ktoś najbliższy z rodziny albo przyjaciel pokazywał jakiś występ. Tym razem pan młody zaśpiewał dla swojej wybranki. To było naprawdę fajnym momentem, dlatego że wszyscy goście wyciągnęli telefony, odpalili latarki i właśnie tak się fajnie rozświetliło w tej ciemnej sali. Na zakończenie była okazja na to, żeby oczywiście ukłonić się rodzicom, co jest takim ukłonem do tradycji w Korei, gdzie właśnie para młoda na samo zakończenie zawsze się kłaniała swoim rodzicom. Był czas na przytulaski i wyjście oficjalnie z
powiedzmy z sali, bo tak naprawdę doszli do końca podestu, gdzie był czas na sesję zdjęciową, gdzie właśnie obsługa wystrzeliła kwiaty, porobione były zdjęcia, filmiki i tutaj też właśnie jest widoczna kultura pali, także dlatego, że nawet nie zdążyliśmy wyjść z tej sali, a już zaczęli odkurzaczem sprzątać te kwiaty, co było też takie bardzo wyjątkowe. I para młoda wróciła na miejsce ceremonii i tam była okazja na zrobienie zdjęć. Na początku sama najbliższa rodzina, potem doszliśmy my, czyli dalsza rodzina, a na sam koniec znajomi i przyjaciele. My już wtedy nie czekaliśmy, wybraliśmy się razem ze swoimi kuponami na piętro niżej do restauracji, gdzie zostaliśmy umiejscowieni, najbliższa rodzina została umiejscowiona w specjalnej salce. Tam restauracja była w formie bufetu, każdy wybierał co chciał do zjedzenia. Tutaj kolejne takie nietypowe, dlatego że oprócz nas w tej restauracji były także inne grupy od innych ślubów, więc naprawdę duży harmider było naprawdę dużo ludzi i też dlatego kolejki były niesamowicie długie i czasami na przykład już kończyły się dania. Co prawda donosili ich na okrągło, ale jednak też się nie wyrabiali, bo naprawdę ludzi było dużo. Co jest także bardzo szokujące, bo z tego co kojarzymy na polskich weselach jest tak, że raczej zapraszamy swoje najbliższe osoby, a tutaj w Korei tego tak nie ma. Na przykład rodzice mogą zaprosić swoich znajomych, których oni na przykład nie widzieli nigdy w życiu, para młoda nigdy ich nie widziała. I tak na przykład mój mąż dla przykładu został zaproszony na ślub córki swojego kolegi z pracy, której nigdy nie widział na oczy. Nigdy nie miał możliwości nawet wypowiedzenia między sobą jakiejkolwiek konwersacji, więc to jest takie bardzo, bardzo nietypowe i myślę, że chyba jednak w Polsce by się to nie przyjęło. A tutaj to jest normalne. I z moich takich wrażeń ogólnych to właśnie ten przepych takich dużo ludzi powodowało u mnie to, że jeżeli bym miała wybierać między koreańskim weselem a tym polskim, to jednak decydowałabym się na polskie wesele. Co prawda ja nie miałam ani polskiego, ani koreańskiego ślubu. U mnie to raczej wyglądało, że po ceremonii w urzędzie z najbliższą rodziną wybraliśmy się do restauracji, a później tam około po tygodniu zorganizowałam grilla dla najbliższych znajomych, więc naprawdę to tak ja nie jestem ani za tym, ale jednak kierowałabym się na to polskie wesele, bo jednak mamy większą intymność pomiędzy biesiadnikami, mamy możliwość spędzenia więcej czasu, bo tu w koreańskim weselu właśnie też ta zasada, kultura pali jest bardzo duża i ten ślub razem z tym obiadem trwało około 3 godzin i tak jak wspomniałam, bardzo szybko to trwało, wszystko było wyznaczone czasowo, nawet co prawda para młoda miała okazję do nas podejść, ale to było jakieś 5 minut, bo na więcej po prostu im nie starczyło czasu. To jeszcze na koniec przyszła obsługa i powiedziała, że powinniśmy już powoli kończyć, bo nam się kończy czas, więc takie nietypowe te wesela. Oczywiście one są piękne, ładnie wyglądają. Pani młoda wyglądała przecudnie. Pan młody i w ogóle ten występ pana młodego i tej piosenki, co prawda pani młoda była bardzo taka zaczerwieniona, ale wyglądało to na przykład bardzo ładnie. Ale jednak brakowało mi tej intymności, tej możliwości porozmawiania spędzenia dłuższego czasu właśnie z najbliższą rodziną i nie tylko z przyjaciółmi, żeby uczcić ten dzień. Co do prezentów, bo tutaj także było zadane pytanie, jak to wygląda w Korei. Tak jak wspomniałam,
przeciwieństwie do Polski na samym początku ceremonii oddaje się kopertę razem z pieniędzmi. Raczej nie ma tutaj kultury dawania prezentów takich typowych jak w Polsce, na przykład pościeli, jakieś zastawy. Tutaj daje się pieniądze w kopertę za tak zwany talerzyk. I tak jak mój mąż na przykład szedł na śluby do osób, których nie znał, to dawał na tak zwany talerzyk około 50 000, na polskie to przechodzi 150 zł, więc to nie jest duża kwota, ale tak, żeby po prostu za to, co zjadł, za tą organizację im się zwróciło. A tak najbliżsi znajomi plus rodzina, to zaczyna się ten próg od 100 000 i oczywiście sufitu nie ma, czyli naprawdę kwoty mogą sięgać bardzo dużo, do 2 milionów, 3 milionów. Tutaj po prostu granic nie ma. Więc tak jak widzicie, jest sporo różnic między tym polskim i koreańskim weselu, ślubie. Dajcie znać, który Wy byście wybrały, która idea Wam bardziej odpowiada. Z chęcią posłucham w komentarzach. Jeżeli macie jeszcze jakieś pytanie, może czegoś nie powiedziałam, może czegoś Wam nie wyjaśniłam odpowiednio, dajcie znać. Ja postaram się w najbliższych filmach Wam jeszcze wszystko dopowiedzieć. A tutaj już chciałam zakończyć tym akcentem. Dziękuję Wam bardzo. Zapraszam do polajkowania, subskrypcji kanału i będziemy się widzieć kolejnym razem. Pa!